Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o statystykach i czy tak naprawdę warto dbać o najmniejsze szczególiki o 2% i jakie one mają tak naprawdę przełożenie na grę Rise of Kingdoms. Witam z tej strony Snow i dzisiaj zajmiemy się małymi statystykami. Pewne rzeczy, które chciałem Wam naświetlić i jestem ciekawy, jaki będzie odbiór tego odcinka, bo wiem, że on może być w pewnych kręgach, powiedzmy, kontrowersyjny, ale mimo to chciałbym w ogóle zacząć taką rozmowę, bo wydaje mi się, że ona ma wiele, wiele płaszczyzn i tutaj naprawdę warto pewne rzeczy sobie przemyśleć. Mianowicie chodzi mi o to, że bardzo często w Rise of Kingdoms rozkminiamy sobie pewne rzeczy i myślimy: o dobra, tutaj zrobimy jakiś ekwipunek, bo on mi daje 2% więcej albo 3% więcej, albo robimy te całe przebudzenia czy udoskonalenia, które dają nam znowu po kilka procent więcej i inwestujemy klejnoty, inwestujemy czas po to wszystko, żeby te rzeczy zdobyć. A jakie rzeczywiście mamy później przełożenie, jeśli chodzi o to, co dostajemy. Właśnie nad tym chciałbym się pochylić, żebyśmy też mieli świadomość tego, że te zmiany nie są aż takie duże. Wiem, że kojarzycie mniej więcej już i było kilka takich filmików, gdzie pokazywałem, jak wyglądają efekty na przykład, jakichś tam moich starć, walk, kiedy zrobiłem jakiś tam poziom udoskonalenia. Chodzi mi o ten najwyższy poziom udoskonalenia, który na przykład, teraz czekajcie, pokażę wam na tym hełmie, tak. Tutaj jak mam ten 5. poziom, był o tym filmik i widzieliście, że te różnice praktycznie były, no, niemalże niewidoczne, więc, to są wszystko takie małe małe różnice. Żeby wam to unaocznić, to chciałem zrobić taki test. Już go w sumie zrobiłem, ale to nie muszę wam pokazać. Pokażę wam po prostu raporty i jak te raporty wyglądają. I postanowiłem, że zrobię sobie taką próbę. W sensie zrobię jeden atak na barbarzyńców, tutaj, z całym moim uzbrojeniem i jeden bez. Gdzieś tam natchnęło mnie coś innego, ale to już w sumie na teraz nieważne. Zobaczcie, ile ja tutaj mam procent statystyk. Jeżeli tak policzymy, no to będę miał tam w okolicach tutaj 20-25% procent statystyk. No, myślę, że możemy się umówić, że jest to dużo, tak, jeśli chodzi o statystyki, tym bardziej, że tutaj, wiecie, mam punkty życia, mam wszystkie obrażenia, mam obronę, mam też oczywiście atak. Do tego mam tutaj jeszcze przecież te inskrypcje, które też dają mi na przykład tutaj 4% od zadawanych obrażeń od umiejętności, no to też jest dużo. Mam tutaj też łowcę, więc tutaj te inskrypcje też powinny robić różnicę. No i właśnie zobaczmy sobie, jaką rzeczywiście różnicę one robią na raportach. No i mam tutaj 2 raporty i tak, pierwszy raport, jak widzicie, tutaj używam tego samego marszu i używam tej samej ilości jednostek i atakuję dokładnie takie same jednostki barbarzyńców. Wiem, że na barbarzyńcach to nie jest to samo, że no, lepiej by było, gdybym, wiecie, pełnym marszem tutaj gdzieś z kimś zawalczył, ale na teraz nie miałem za bardzo takiej możliwości, więc po prostu zrobiłem to na taką, ile byłem w stanie, ale myślę, że wyniki tak czy inaczej przedstawię bardziej procentowo, żeby wam to gdzieś tam unaocznić, a one by były, podejrzewam, bardzo zbliżone, jeśli nie nawet po prostu takie same. No i co nam tutaj wychodzi? Zobaczcie, tutaj używając 50 000 jednostek zostało mi 40 500, tak? Czyli możemy tutaj powiedzieć, że zostało mi 81% tych jednostek. Natomiast używając suchego marszu, zupełnie bez uzbrojeń, tak? Te wszystkie uzbrojenia sobie zdjąłem po prostu tutaj. Okazuje się, że przy użyciu 50 000 zostało mi 38 000 moich jednostek, czyli to jest jakieś 77%. Czyli zobaczcie, bez całego tego ekwipunku, bez tych wszystkich inskrypcji, bez tych 25% statystyk, które miałem, ta różnica jest na poziomie jakichś tam, powiedzmy, 4%, nawet niecałych 4% bym powiedział, 3,5%. No i teraz możemy się zastanowić, czy te 3,5% rzeczywiście robi jakąś wielką różnicę w Rise of Kingdoms. I okej, dobra, ktoś powie, to są tylko barbarzyńcy, normalnie byłoby to więcej. No ale te więcej też zastanówmy się, ile by to było to więcej. To co by to było? To było 5%? 10%? Szczerze wątpię.
Więc nie jest to aż tak duża różnica. Pomyślmy sobie, ile 25% i te wszystkie inskrypcje tutaj są włożone. Pomyślmy sobie, ile to niekiedy jest pracy, żeby te 20% gdzieś tam na marszu rzeczywiście sobie zrobić. Zainspirowało mnie do tego w ogóle odcinka, jak sobie sprawdzałem tą KVK Technology. I wiecie, robiłem sobie na moim marszu, chciałem sprawdzić, jak o ile lepiej będę strzelał, kiedy sobie wymaksuję technologię właśnie na tych moich, wiecie, inżynierii, i sobie myślałem: "Okej, będę miał plus 25% ataku, to na pewno będę robił ludziom o wiele, wiele większą krzywdę". No i niestety okazuje się, że szczerze nie robię jakiejś dużo większej krzywdy, bo zobaczcie, tutaj mam 2017 jednostek, też atakowałem dokładnie tych samych barbarzyńców i niedawno zrobiłem sobie ten pierwszy test, który widzieliście, był gdzieś tam na naprawdę bardzo wczesnym etapie. Jeśli chodzi o te statystyki, to zobaczcie, mam tu pozostałe 202, a już z wymaksowaną zostało mi 208. I tutaj jeszcze mogę dodać, że w sumie jeszcze jakieś dodatkowe skille Małgorzaty mi weszły. I zobaczcie, ta różnica jest bardzo niewielka. Tutaj jeszcze byłoby o wiele mniej, jeśli chodzi o to, co tutaj mam. Tutaj zobaczcie, nawet tutaj zwiększyłem, bo to na pewno było po jakimś tam upgrade'zie, a pozostało mi tych jednostek mniej, więc to już jest w ogóle śmieszna historia. Ale właśnie 25% ataku wydawałoby się, że wymaksowana technologia jest tutaj ogromną różnicą, ale szczerze powiedziawszy nie jest, tak? Więc tutaj to, że sobie to zmieniłem, nie dało mi jakiejś niesamowitej różnicy i tak dalej, i tak dalej. No i dobra, czy ja przez to w tym odcinku chcę powiedzieć, że wiecie, że robienie sobie ekwipunku, uzbrojeń i technologii nic nie daje? Myślę, że każdy z was, kto kiedyś grał na KVK i spotkał osobę, która ma to wszystko gdzieś tam wymaksowane, by mi po prostu od razu powiedziała: "Co ty w ogóle gadasz? Przecież spotkałem tych graczy, wiem jak się z nimi gra i to rzeczywiście robi różnicę". I oczywiście są to fakty, natomiast pamiętajcie o tym, że to nie jest kwestia tego, że ktoś ma jedną rzecz inną. Bo często, kiedy spotykamy takiego wieloryba, to nie jest kwestia tylko tego, że jest wymaksowana technologia i sama wymaksowana technologia zmienia jakoś diametralnie nasze osiągi w Rise of Kingdoms. To po prostu nie jest prawda. To jest wszystko razem. Jeżeli wszystko weźmiemy razem i będziemy mieli dowódców, którzy są tak zwani z mety, czyli ci najlepsi, powiedzmy, możliwi dowódcy, których te wieloryby często będą używać. Jeżeli dodamy do tego VIP-a 18, który też oczywiście daje nam duże plusy, jeśli chodzi o nasze osiągnięcia. Jeżeli do tego dodamy super ekwipunek, wiecie, złoty i tak dalej, wszystko piękne, i jeżeli do tego dodamy te wszystkie inskrypcje, to się po prostu wszystko dodaje, tak? Więc to jest kwestia takiego trochę dziobania. I tu kilka procent, tam kilka procent, tam kilka procent, i oczywiście w pewnym momencie to już nie jest, tak jak ja Wam tutaj pokazywałem, 3,5% różnicy, tylko nagle się z tego zrobi 5%, 10%, 15%, a kiedy to już jest 20%, to już jest naprawdę bardzo dużo, tym bardziej, że gdzieś tam się to kumuluje i robi to naprawdę bardzo, ale to bardzo duże różnice. Więc z dwóch stron możemy na to spojrzeć, tak? Z pierwszej strony pomyślimy: "O, w sumie to nie jest aż taka duża różnica, czy ja będę miał to, czy będę miał tamto", a z drugiej strony możemy na to spojrzeć: "Ok, to się wszystko kumuluje i gdzieś tam sprawia, że te moje marże są lepsze". Chciałem tutaj zaznaczyć, że moim zdaniem te statystyki oczywiście są ważne. Jak my na to spojrzymy, to jest tak naprawdę bardzo często indywidualna sprawa, ale to, co chciałem ja zaznaczyć, to jest kwestia tego, że bardzo często ważniejsze od tych statystyk, szczególnie dla tych mniejszych graczy, którzy wiecie, no bo jak ktoś jest w stanie wymaksować to wszystko, to rzeczywiście będzie robił dużą różnicę. Natomiast dla tych mniejszych graczy wydaje mi się, że te pojedyncze statystyki często nie są aż tak ważne. I tutaj dużo ważniejsze jest to, jak my się poruszamy, iloma marszami będziemy walczyć, jak dobierzemy tych naszych dowódców, i wtedy rzeczywiście te nasze osiągnięcia mogą być inne. Tak jeszcze jako kolejną ciekawostkę, to postanowiłem zrobić coś zupełnie takiego od czapy i zaatakowałem tak samo tych barbarzyńców tutaj z najlepszym ekwipunkiem i najlepszymi uzbrojeniami, tylko użyłem, zobaczcie, Cyrusa i Amanitorę.
i zobaczcie, tutaj zostało mi 34 700 jednostek, czyli to jest tam, byśmy powiedzieli 69%, tak? No tutaj ta różnica już by była dosyć duża, tak? No bo to jest jakieś tam 11, 12%, 12%, także myślę, że y, tu tutaj to oczywiście byłoby już dużo. No i zobaczcie, to jest różnica, kiedy użyjemy zupełnie jakby takich dowódców z mety, no i dowódców, którzy są, no nie oszukujmy się, od czapy, mimo że mój Cyrus i moja Amanitore to są wymaksowani dowódcy, tak? Czyli to są dowódcy tam z ekspertyzą i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj też można by sobie przemyśleć pewne sprawy. Ale to nie jest odcinek, w którym ja chcę zachęcić ani zniechęcić do czegokolwiek. Jeżeli do czegokolwiek chciałbym zachęcić, to chciałbym zachęcić do tego, żebyście sobie pewne rzeczy policzyli, żebyście sobie od czasu do czasu na tym swoim koncie pewne testy też poczynili i zobaczyli, jak to rzeczywiście działa, jak to się jakby przekłada na waszą efektywność, tak? To, że akurat to zrobicie, a nie tamto, jakie są tego wyniki, policzyć sobie właśnie, jaka jest różnica pomiędzy tymi marszami, sobie może też pomyśleć, ok, jeżeli tutaj mam, nie wiem, 80%, a tu mam 82% i później to policzyć przez przyspieszenia, które wydajecie gdzieś tam na KVK albo przez surowce, ok, że teraz na przykład wydaje tam 8 miliardów surowców i jeżeli od tego odejmę 2%, to jaka dla mnie to będzie rzeczywiście różnica? Albo jaka to będzie różnica też w kill pointsach, to też w pewnym sensie idzie policzyć. Ja wiem, że bardzo często nam się tego po prostu nie chce robić i idziemy, okej, meta jest taka, a ktoś mówi rób to albo rób tamto, i wtedy to jest dobrze, ale wiecie, i tak jak ja to zawsze mówię, nikt nie będzie zarządzał lepiej waszym kontem niż wy sami. I czasem po prostu trzeba samemu dla siebie pewne rzeczy sprawdzić, jakie są te rzeczywiste różnice i niekoniecznie wierzyć, wiecie, iść w zaparte z pewnymi rzeczami, że o dobra, jak nie masz tego, to się nie da grać, a jak nie zainwestujesz w technologię KVK, to już w ogóle zapomnij o tym, że powalczysz i tak dalej, i tak dalej. Bo szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że to nie jest prawda. Jak zobaczyłem te różnice, szczególnie przy tych statystykach ataku. Ja tutaj nie mówię o mobilizacji, tylko chodzi mi o taką walkę w polu. Wydaje mi się, czy to rzeczywiście ta technologia KVK jest takim olbrzymią różnicą. Pewnie jak sobie pododajemy znowu te inne technologie, wiecie, prędkość marszu, ilość jednostek i tak dalej, to rzeczywiście robi różnicę, ale wydaje mi się, że to nie jest taka różnica, że wiecie, że totalnie już nie jest to grywalne i nie da się nic zrobić. Jako gracz free to play, zresztą wielu graczy to po prostu obala na co dzień, jednoznacznie praktycznie nie inwestując to albo idąc sobie powoli, tak, taką grą, nie wykupując praktycznie w ogóle tych kryształów i też dając sobie świetnie radę. Także no jestem ciekawy, jaki będzie wasz odbiór tego odcinka. Czy sami macie jakieś takie ciekawe przemyślenia? Może robiliście jakieś testy? Może coś tutaj do tego odcinka dodacie, a może chcielibyście zobaczyć więcej tego rodzaju testów, sprawdzenia pewnych rzeczy, jak rzeczywiście to wszystko wygląda procentowo, ile tutaj jesteśmy w stanie i na czym zaoszczędzić, co jest lepsze i tak dalej. Może wrócę właśnie do tych moich odcinków, co jest lepsze. No i zobaczymy. Dobra, na dzisiaj to wszystko. Wielkie dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.